Dzień dobry. Już obiecałem, że będzie jeszcze dokończenie powtórzenia z wykorzystania porównania ruchu w kinematyce. W pierwszej części tego powtórzenia każdy może wejść na mój kanał i tą pierwszą część obejrzeć. Tam skupiliśmy się na tych najprostszych przypadkach, czyli ruchu jednostajnym prostoliniowym oraz ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. Ale porównanie ruchu szczególnie jest cenne, znaczy bardzo upraszcza rozwiązanie bardzo trudnych zadań zrzutu poziomego i rzutu ukośnego. Znaczy, tak jak już mówiłem wcześniej, że ta trudność rozwiązywania zadań przy użyciu właśnie równania ruchu przenosi się na tą część matematyczną, czyli to, jak rozwiązać, będzie rzeczą prostą. Po prostu ułożymy równanie ruchu dla jednego kierunku poziomego, pionowego, pozbędziemy się czasu i uzyskamy równanie linii równanie toru, w którym ciało się poruszało w układzie YX potrafiąc zapisać równanie przeszkody, w którą uderza to ciało wyrzucone poziomo czy ukośnie, wtedy tworzymy układ równania, czyli właściwie piszemy równanie jednej linii, to jest równanie toru tego ciała. Równanie tej drugiej linii, czyli równanie przeszkody, to będzie linia albo równoległa do osi X, albo prostopadła, czy jakaś taka platforma, albo ściana. Ewentualnie jeszcze może być wzgórze, czyli linia wychodząca z początku układu. No, potrafimy takie równanie takich linii bardzo łatwo potrafimy zapisać, zresztą za chwileczkę coś takiego zrobimy. W takim razie zacznijmy od przypomnienia formy, najbardziej ogólnej formy równania ruchu. To jest zmienna x, ale to dobrze może zmienna y, zmienna h. To jest znaczy symbol wartości na jakiejś tam osi współrzędnej. Więc to jest co? Wartość współrzędnej położenia w danym momencie ciała obliczymy, jeżeli wstawimy w to miejsce współrzędną położenia początkowego. Często się oznacza to x0. Ja piszę xp, żeby uczeń wiedział, że p to jest początkowe, k to jest końcowe. Plus minus prędkość początkowa razy czas. Ja w tym miejscu zwykle piszę delta t, ale już idę tu na kompromis i jeżeli mierzymy na przykład czas stoperem, to na początku jest 0 i wskazanie końcowe zegara jest jednocześnie czasem trwania ruchu. Bo zwykle ta literka t oznacza wskazanie zegara w danym momencie. Ale bardzo często dla uproszczenia sobie życia traktujemy to t właśnie również jako czas trwania ruchu. Tak będzie, jeżeli na zegarze na początku było 0. Albo mówimy się, że to jest takie uproszczenie tradycji. Więc prędkość początkowa razy czas. I jeżeli jeszcze występuje przyspieszenie, mówiąc przyspieszenie, mówię o wektorze przyspieszenia. To jeszcze dochodzi ten czynnik plus minus ad kwadrat przez 2. Związany właśnie z wektorem przyspieszenia. No i teraz tylko przypomnę kiedy wybieramy jaki znak. Więc te znaki, zarówno znak przed tym wyrażeniem zawierającym prędkość początkową, jak i znak przed wyrażeniem zawierającym wartość wektora przyspieszenia. Bo uwaga, to u nas to a, czy znaczy u mnie to a, jeżeli ktoś mi nie narzuci innej interpretacji, to u mnie to a jest wielkością dodatnią, jest zawsze wartością wektora przyspieszenia. Czyli nie posługuje się tu pojęciem opóźnienia. Dość często to się pojawia pojęcie opóźnienia w zadaniach i tak naprawdę to opóźnienie to jest współrzędna, najczęściej to jest współrzędna wektora przyspieszenia względem jakiejś osi i to jest niedopowiadane przez nauczycieli, są po prostu przyzwyczajeni do posługiwania się tym pojęciem opóźnienia, co strasznie utrudnia uczniom zrozumienie właśnie kinematyki. Jest to taki nawyk, moda bardzo szkodliwa według mnie, więc ja tego nie wiem. U mnie wszędzie staram się, żeby wszędzie te ewentualne znaki, te ujemne wartości pojawiały się te znaki, żeby się pojawiły przed żeby były jawne, żeby nie były ukryte wartości czy a, czy v. Bo również można było w tym miejscu wybrać tylko znak plus i
w tym miejscu tylko znak plus, ale traktować to V nie jako wartość prędkości, wartość wektora prędkości, ale jako współrzędną wektora prędkości, która może być dodatnia, jeżeli wektor jest kierowany zgodnie z osią, a ujemna jak jest przeciwnie skierowany. To wtedy i tak samo można to A traktować jako współrzędną wektora przyspieszenia względem jakiejś osi. I jak to A jest dodatnie, jak jest wektor A przyspieszenia skierowany zgodnie z osią, lub ujemny, jak jest przeciwnie do osi. Ale ja chciałbym, żeby te minusy ewentualne, żeby one były przed wyrażeniami, a te wszystkie wyrażenia, no to może być ujemne, bo współrzędna możliwość ujemna, ale żeby to V, T i A były wielkościami dodatnimi. Czy to będzie wartość wektora prędkości początkowej, a to jest wartość wektora przyspieszenia. I teraz kiedy właśnie w takim razie przy takiej umowie, kiedy przed prędkością wybieramy znak plus. Jeżeli wektor prędkości jest zgodny z wybranym kierunkiem osi x. Jak jest przeciwny do osi x, lub znaczy jak to oś, może oś y, oś h, to jest minus. Podobnie jest tu. Tu jest plus, jeżeli wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią. Tylko od tego to zależy. Jest znak minus, jeśli wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do osi. No i teraz mamy przykład rzutu poziomego. Przypominam, że rzut poziomy jest złożeniem ruchu jednostajnego w kierunku poziomym i jednostajnie przyspieszonego bez prędkości początkowej w kierunku pionowym. Czyli występuje przyspieszenie, bo z drugiej zasady dynamiki wiemy, że wektor przyspieszenia A to jest wektor siły wypadkowej przez masę. Czyli wektor przyspieszenia jest tak skierowany jak siła wypadkowa. Jeżeli pominiemy tu opory ruchu, to już po wyrzuceniu jedyną siłą działającą na to ciało jest siła grawitacji skierowana pionowo do dołu, jest ona siłą wypadkową i tak samo skierowany jest wektor przyspieszenia, więc rysujemy wektor przyspieszenia, a tu nie widzę wektora, to tu podaję związek między wartościami tego wektora a przyspieszeniem ziemskim. No właśnie, bo ta siła grawitacji to w przybliżeniu można uznać ją za ciężar, czy m razy g przez m, to masa się skraca, wychodzi nam przyspieszenie równego, czyli przyspieszenie z drugiej zasady dynamiki, to jest siła wypadkowa przez masę, siła wypadkowa to jest przybliżamy ciężarem, to nie jest to samo, ten ciężar, siła grawitacji to jest m razy g, dzielimy przez masę, masa się skraca, zostaje po g. Czyli wartość wektora przyspieszenia jest równa przyspieszeniu ziemskiemu. No i teraz to ciało porusza się, już to wyjdzie nam teraz z tych obliczeń, ale już mówię, że po odwróconej paraboli, a to zaraz otrzymamy właśnie z naszych przekształceń. To ciało uderza w ziemię z pewną prędkością V. Ta prędkość jest styczna do toru, więc zanim narysujemy ten wektor prędkości końcowej, to rysujemy tu styczną, taka cieniutka linia O, styczną do tego toru w tym miejscu. To jest ten kąt, jakim ciało uderzyło o ziemię i wektor prędkości jest skierowany wzdłuż tej stycznej, bo wektor prędkości jest styczny do toru. Rozkładamy ten wektor na dwie składowe i właśnie, ponieważ w kierunku poziomym nie działa żadna siła, więc nie ma przyczyny, która zmieniłaby wartość prędkości w kierunku poziomym. Dlatego w kierunku poziomym, jak była to jakimś V0, tak nadal jest prędkość V0. Ciało w tym kierunku ani nie przyspieszyło, ani nie zwolniło, bo nie było przyczyny, która to robi, a tą przyczyną może być siła. W tym kierunku żadna siła nie działa. Jedynie siła działała w tym kierunku i to ciało, które tu nie miało prędkości w kierunku pionowym, miało prędkość w kierunku pionowym początkowo 0, to uzyskuje, zwiększa swoją prędkość w kierunku pionowym. To jest tam na końcu, w momencie uderzenia w ziemię, ta prędkość w kierunku pionowym jest równa VY, no tam jest oś Y i będzie VY. No i kąt pod jakim ciało uderza ziemię, to jest, tu mamy dwie proste przeciętne, tutaj kąty wierzchołkowe są odwrócone, ten kąt jest równy temu kątowi. No i teraz, jak wykorzystamy, jaki jest nasz plan? My na razie mówimy o zadaniach, jak rozwiązywać zadania,
gdzie jest pytanie dla rzutu poziomego i rzutu ukośnego, gdzie pytają nas o miejsce, w którym ten pocisk, to ciało wyrzucone uderzyło w jakąś przeszkodę. Dlatego naszym celem będzie, jak mamy plan rozwiązania, będziemy starali się napisać równanie tej linii w układzie YX. Następnie spróbujemy napisać równanie przeszkody. Czyli przeszkoda jest na tym wykreślić jakąś tam linią, albo poziomą, albo pionową, albo ukośną wychodzącą z początku układu najczęściej. To napiszemy równanie tej drugiej linii. I to miejsce, w którym to ciało wyrzucone uderzy w przeszkodę, to znajdziemy jako punkt wspólny dwóch linii, no bo ten punkt musi być i na linii opisującej przeszkody, i na linii opisującej toru ruchu ciała. Czyli całe zadanie sprowadza się do czystej matematyki, czy do problemu znalezienia punktu wspólnego dwóch linii, znaczy współrzędnej położenia, współrzędnej x, współrzędnej y, punktu, który jest wspólny dla obu linii. I tak samo będzie przy rzucie ukośnym. Jeżeli zadanie polega właśnie na znalezieniu tego miejsca uderzenia ciała wyrzuconego poziomo czy ukośnie, to sprowadza się to do napisania równania toru tego ciała wyrzuconego poziomo lub ukośnie, to napisania równania przeszkody w układzie YX i znalezienia wspólnego punktu tych dwóch linii. Czysta matematyka. Układ Reusa. No to więc zacznijmy od tej pierwszej części, czyli znalezienia równania toru tego wyrzuconego ciała. No to napiszmy równanie ruchu dla kierunku poziomego. Będzie to najprościej. W kierunku poziomym to jest to ogólne równanie. Współrzędna położenia początkowego na osi x, w kierunku poziomym to oś x jest kierunka, to ciało na początku tu, czyli współrzędna położenia początkowego na osi x, czy na tej osi, jest równa 0. Czy tego wyrazu we wzorze na x nie ma? Natomiast czy to ciało na początku miało prędkość w tym kierunku? Miało. Czyli zamiast VP napiszemy V0, czyli V0. Z jakim znakiem? A to patrzymy, czy ten znak zależy od tego, czy wektor prędkości początkowej VP, czyli nas V0, czy jest skierowany zgodnie z osią X, czy przeciwnie do osi. No to widzimy, że wektor V0 jest skierowany zgodnie z osią X, więc w tym miejscu będzie plus. Tego wyrazu nie ma, bo współrzędne położenia początkowego na osi X jest równa 0, na tej osi jest ten punkt ma współrzędną 0. Tu jest plus, ponieważ wektor prędkości początkowej V0 jest skierowany zgodnie z osią X. No to piszemy V0 razy V0. W tym kierunku nie działa żadna siła, więc nie występuje w tym kierunku przyspieszenie, więc to A jest równe 0 na tego kierunku. Więc pomijamy wyraz ten ostatni. Zostaje nam tylko x równa się V0 razy t. Teraz napiszemy równanie ruchu w kierunku osi y. No to patrzymy, jaka jest współrzędna położenia tego ciała w kierunku osi y. Czy to byłby y równa się yp plus minus y początkowe razy t plus minus to przyspieszenie w tym kierunku razy t kwadrat przez 2. Więc jaka jest współrzędna początkowa tego ciała względem osi y? To ciało jest tu i jego współrzędna względem osi y jest równa h. Więc tu na początku h. Teraz, czy to ciało miało na początku prędkość początkową w kierunku osi y? Nie, zostało wyrzucone w kierunku poziomym, więc nie miało na początku prędkości początkowej w kierunku. Nie rzuciliśmy, nie daliśmy prędkości skierowanej do dołu czy do góry, tak? Więc to ciało nie miało prędkości początkowej w kierunku osi y. Miało prędkość początkową, ale w kierunku osi x. Więc to VP jest 0 w tym przypadku, więc 0 razy cokolwiek to jest 0. A teraz wyraz ostatni. Czy w kierunku osi y występuje wektor przyspieszenia? No tak, bo siła wypadkowa ciała do dołu, więc występuje przyspieszenie i wektor przyspieszenia skierowany jest zgodnie z siłą wypadkową, czyli jest do dołu skierowany. I jego wartość, jak już wcześniej mówiłem, jest równa przyspieszeniu ziemskiemu.
A teraz widzimy, że ten wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do osi y, więc tu znak wybierany znak minus, bo ten znak zależy tylko od tego, czy wektor przyspieszenia czy jest zgodny z osią y, czy przeciwny. Jest przeciwny, no tu jest znak minus, czyli minus, a zamiast a piszemy g, minus g ten kwadrat przez 2. Już mamy. I mamy równanie ruchu dla kierunku poziomego, mamy równanie ruchu dla kierunku pionowego, ale nas interesuje znaczy równanie tej linii w układzie y, czyli funkcja y zależna od x. No to musimy z tego układu równań, możemy potraktować to jako układ równań, musimy pozbyć się tej zmiennej t. Akurat jest dość prosto, ponieważ z tego równania pierwszego bardzo łatwo można to t wyrazić przez inne wielkości, bo tego będzie x przez v0, tu zapisałem, wstawiamy teraz w to miejsce do drugiego równania i w równaniu, które powstanie, będzie tylko y, x i wielkości cechujące ruch, cechujące zachowanie tego ciała, czy prędkość początkowa, wysokość. No i wstawiłem teraz to miejsce. Tu wstawiłem. One są podniosłem do kwadratu, czyli będzie x kwadrat przez v0 kwadrat. Podniosłem do kwadratu. Porządkuję, żeby nie było pięterowych ułamków. To v0 kwadrat będzie to mianownika po prostu. I mam właśnie w tej ramce uzyskałem zależność y od x, czyli nic innego, tylko równanie tej linii, czyli toru tego ciała w układzie y,x. Czyli do czego może służyć to równanie? Gdybym chciał dowiedzieć się, jaka będzie współrzędna y-owa dla pewnej współrzędnej x-owej, x będzie tyle, to teraz wartość y to jest równa tyle, tak? To jak żebym znał tą wartość x, to wstawiam w to miejsce, dokonuję obliczeń i wychodzi y, które y byłoby wartością współrzędnej y-owej, którą mógł też to odczytać z wykresem, czyli niezbyt dokładnie. No i właśnie mam taki równanie. Teraz jakie mogą być zadania? No właśnie to ciało może uderzać w jakąś przeszkodę. Jeżeli ta przeszkoda jest taką platformą, no to po prostu piszę oprócz tego równania, do tego równania dopisuję poniżej równanie takiej linii. Jakie jest równanie linii równoległej do osi x? No, a właściwie zadanie jeszcze inne. Jakie jest równanie osi x? Równanie osi x to jest y równa się 0. Bo na osi x każdy punkt ma współrzędną y-ową 0, czyli równanie osi x to jest y równa się 0. I właśnie ja to wybrałem, jeżeli y równa się 0, bo to jest inaczej równanie teraz tej linii, to jeżeli ja wstawię teraz to y w to miejsce, to co ja uzyskam? Uzyskam jakieś x. Czym będzie to x? X będzie współrzędną położenia punktu wspólnego dla osi x i dla tej linii, która obrazuje tor ruchu ciała wyrzuconego poziomo. No to, czyli jak przyjmę, że y jest równa 0, czyli mam tą przeszkodę w postaci osi x, to wtedy to x obliczone będzie nic innego, tylko współrzędną x-ową tego punktu. A czym jest x współrzędna x tego punktu? To jest nic innego, tylko jeżeli to jest 0, a tu jest napisana wartość tej współrzędnej x-owej, no to x minus 0 to jest x, czyli odległość odtąd dotąd to jest nic innego, tylko wartość tego współrzędnej x-owej. I to jest nic innego, tylko zasięg rzutu. Zasięg rzutu to jest droga przebyta przez to ciało w kierunku poziomym, ponieważ w kierunku poziomym prędkość ciała nie ulega zmianie, jest ona v0, no to się oblicza drogę mnożąc prędkość razy czas takiego ruchu jednoznacznego. Czyli to jest prędkość, czy zasięg, to jest prędkość ciała w tym kierunku razy czas ruchu. I my właśnie, jeżeli wstawimy do tego wzoru miejsce y0, znaczy, że nasza przeszkoda to jest oś x, to uzyskamy wartość x, która jest równa niczemu innemu, tylko zasięgowi rzutu. No to wstawiliśmy teraz w to miejsce 0
przenoszę, właśnie wstawię już 0, przenoszę ten wyraz na drugą stronę, tam jeszcze zamieniłem stronę i uzyskuję wzór na właśnie związek między H, tym zasięgiem G i V0 i z tego obliczamy ten zasięg, czyli mnożę obie strony przez 2V0 kwadrat, to przechodzi obok tego H, potem dzielę przez G, biorę pierwiastek i tam jeszcze to V0 kwadrat spod pierwiastka mogę wyłączyć przez całość i wtedy zauważamy, że w tych prostych przekształceniach, że mamy wzór i na ten zasięg, czyli na współrzędną położenia tego punktu na osi X. I zauważamy, że ten wzór ma podobną formę do wzoru na zasięg, który wynika z tego, że w kierunku poziomym, że zasięg jest w przypadku rzutu poziomego drogą przebytą w kierunku poziomym. V0 tu jest i tu jest czas, czyli ten wyraz, który stoi za V0, to jest nic innego, tylko czas ruchu. Czyli właśnie, a gdyby ta przeszkoda też była pozioma, taka platforma, ale ona nie byłaby dla współrzędnej y równej 0, tylko na przykład taka platforma byłaby. Jeżeli to byłoby, w tym miejscu byłoby B, wartość B jakaś tam konkretna, no to byśmy po prostu zamiast Y wstawili w to, czyli byśmy napisali, że Y równa się B i w to miejsce wstawimy to B i mamy równanie z jedną niewiadomą. Myśmy obliczyli wtedy to X wtedy by było, to byśmy X napisali w zasięgu, to X wstawiamy, to X obliczamy. Czyli po prostu jeżeli ta przeszkoda jest taką platformą poziomą, to piszemy, że Y równa się współrzędnej Y tej platformy. Tu mamy dodatnie, ale jak była poniżej 0, to Y mogłoby jednać minus 5, minus 8, minus 10, minus jakiś tam wartość, minus B, minus D, zależy jak to literalnie zaznaczone. Czyli w tym miejscu piszemy, jaka jest wartość tej współrzędnej tej linii określającej platformę, bo określa równanie Y równa się liczbie jakiejś, dodatniej ujemnej. I wstawiamy w to miejsce wartość tej współrzędnej Y na tej platformy i mamy równanie, z którego możemy obliczyć tą wartość X, bo wtedy ten X będzie w tym miejscu, a teraz zawsze będzie tu X kwadrat. I obliczamy. Natomiast jeszcze jaka inna przeszkoda może być? Może być przeszkoda w kształcie takiej ściany. To równanie takiej linii to jest X równa się jakiejś liczbie. Na przykład jak tu było 5 i do góry było taka liczba, to równanie tej takiej pionowej linii to byłoby X równa się 5. Jak byłoby z tamtej strony, to X równa się tam minus 6 czy minus. I więc wtedy co? W miejsce X wstawiamy wartość współrzędnej określającej równanie tej platformy, tej ściany i wtedy obliczymy wartość Y, czyli gdybyśmy tu narysowali właśnie tą ścianę, to obliczymy wstawiając tą wartość, to X w to miejsce, otrzymamy wartość Y, czym ona będzie? Ona będzie współrzędną Y tego miejsca uderzenia. No wtedy już wartość X-ową tego miejsca uderzenia znamy, to jest wartość, znaczy równanie tej ściany, którą byśmy tu znaczy, w którą uderza ciało. No i jeszcze ostatni przypadek, jeżeli chodzi o tego typu zadania, to może jeszcze to ciało uderzać nie w platformę płaską taką, nie w ścianę, to jeszcze może we wzgórze jakieś. No to czyli ta linia określająca naszą przeszkodę to jest równanie linii prostej wychodzącej z początku układu. No to bardzo proste jest, to jest równanie prostej, to jest Y równa się AX plus B. U nas B jest równe 0, bo wychodzi ta linia z początku układu, więc Y równa się AX. A czym jest ten współczynnik kierunkowy prosty? To jest nic innego, tylko tangens kąta nachylenia tej prostej względem osi X. Jeżeli to jest kąt beta, więc tu mamy równanie w tej linii opisującej tor ciała rzuconego poziomo, a teraz piszemy równanie tej linii, to jest równanie prostej wychodzącej z początku
układu nachylonej pod kątem beta względem osi x, to jest równanie y równa się a razy x, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowej prostej, a współczynnik kierunkowej prostej to jest nic innego, tylko tangens kąta nachylenia tej prostej względem osi x. Czyli piszemy y równa się tangens, to jest ten współczynnik a, tangens beta razy x, ten x jest osobny, mógłbym to napisać, tangens beta i zatem jest całość mnożenia przez x. I teraz, jeżeli potraktujemy te dwa równania jako układ równań, to co my znajdziemy? Jak odliczymy z tego układu y i x, to będą współrzędne, znaczy punktu, który należy zarówno do tej linii, czyli do tego toru, jak i do tej linii. Więc wstawiamy teraz miejsce y, chcąc x obliczyć, tę współrzędną x-ową punktów wspólnych dla obu linii, wstawiamy to y, to wyrażenie tu wstawiłem. Widzę, że to tak prosto nie jest, bo występuje w tym równaniu zarówno wyraz x kwadrat, gdzie jest w drugiej potędze niewiadoma, występuje wyraz, gdzie jest w pierwszej potędze niewiadoma i występuje wyraz bez tej niewiadomej. No niestety nie unikniemy równania kwadratowego, więc przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę, czy na lewą stronę, na przykład, bo chcę uniknąć minusa przed wyrażeniem, które zawiera to niewiadomą w drugiej potędze, czy zmienną w drugiej potędze. Przenoszę na stronę lewą, porządkuję, żeby były najpierw wyrazy, gdzie jest x do kwadratu, x w pierwszej potędze i wyraz bez x. I co? Mamy równanie kwadratowe i muszę obliczyć pierwiastki równania kwadratowego, więc liczycie deltę, obliczacie pierwszy pierwiastek, drugi, właśnie uzyskacie na pewno dwa pierwiastki. No to chwileczkę, a przecież my szukamy tylko tego miejsca, tej współrzędnej x1 i tej współrzędnej y. Dlaczego tu są dwa? Ponieważ widzimy, jeszcze wracam do tego równania. To jest równanie odwróconej paraboli. Czyli ja mógłbym to narysować taką linię dalej, tu się tak, i tu druga część tej linii. Zobaczcie, jakbyśmy przedłużyli teraz tą linię dalej, to te linie tu się z tej strony też przetną. Więc uzyskamy dwa wyniki. Będzie x1 i x2. I widzimy, że ten pierwiastek, ten jeden z nich będzie nawet ujemny. Jeden będzie dodatni, jeden będzie ujemny, więc my odrzucamy tę mniejszą wartość, tą ujemną wartość, ponieważ to dotyczy przecięcia się tej linii, tej paraboli z tą linią tu gdzieś w tym miejscu, chyba przedłużą, tak? Więc ten większy pierwiastek będzie znaczy to x obliczone z tego, co ta większa wartość tego pierwiastka, dla którego to równanie jest równe 0, to będzie odpowiedzią, gdzie to wartość współrzędnej x-owej tego punktu, w którym to ciało uderzyło o naszą przeszkodę. No to więc jeżeli chodzi o rzut poziomy, też innych możliwości praktycznie w zadaniach na poziomie licealnym nie będziemy mieli. Nie tylko kwestia, żeby umieć obliczyć deltę, pierwiastki równania, ale uczeń, który zdaje maturę, to już raczej zna maturzystów. Maturzystów nie będzie miał żadnego problemu z rozwiązaniem równania kwadratowego. Tak? Więc tyle, jeżeli chodzi o rzut poziomy, a teraz wreszcie zajmiemy się rzutem ukośnym, ale zasada będzie ta sama. Najpierw stworzymy równanie toru ciała w rzucie ukośnym i potem, jak mamy trzy możliwe przeszkody, albo platforma, albo ściana, albo wzgórze. To albo będzie to równanie tej platformy, to jest y równa się jakiejś liczbie, równanie ściany to jest x równa się jakiejś liczbie, równanie wzgórza to będzie y równa się tangens tego kąta nachylenia tej prostej razy x. I bierzemy jako układ równań i z miejsca y wstawiamy ten wzór na y, który opisuje naszą przeszkodę i rozwiązujemy równanie z jego niewiadomą, gdzie to x obliczamy. Czasami trzeba delta liczyć, a czasami są prostsze wersje, gdzie nie ma tego wyrazu, gdzie x jest w pierwszej potędze, albo nie ma wyrazu wolnego, wtedy też się to upraszcza. A zaraz przewidzę, jak muszę przygotować, to jest ta pierwsza część, zaraz musimy część drugą. A teraz ta sama metoda dla rzutu ukośnego. Czyli naszym celem jest napisanie równania
toru, jakim ciało się porusza, wrzucone ukośnie. I następnie, jeżeli będzie zadanie, gdzie chcemy wiedzieć, w którym miejscu nasze ciało uderzy w jakąś tam przeszkodę, to do tego równania dołączymy jako drugie równanie tej przeszkody, czy albo y równa się liczbie, jeśli to jest linia pozioma, jakaś platforma, albo x równa się jakiejś liczbie, jak to jest pionowa ściana, lub y równa się tangens beta razy x, jeżeli to jest linia wychodząca, takie wzgórze nachylone pod kątem beta. I z tego układu obliczymy współrzędne punktu przecięcia się tych linii. Czasami będą wychodziły nam dwa rozwiązania, no to jedno będzie niefizyczne, bo te linie się będą przecinały, będzie to też odwrócona parabola, zaraz to zobaczymy i jak tą linię przedłużymy, to ona się w dwóch miejscach bardzo często będzie przecinała, ale nie zawsze. No to zaczynamy. No, musiałem rysunek, to oczywiście pomniejszy, bo nie chcę przerywać jeszcze tego nagrania, więc chciałem, żeby wszystko było w całości bez przerywania. Więc ciało wyrzucamy, no właśnie, zaznaczyłem z prędkością V0, znaczy nie V równa się 0, tylko V z indeksem 0, pod pewnym kątem alfa. Rozkładamy ten wektor prędkości V0 na dwie składowe, na składową w kierunku poziomym i na składową w kierunku pionowym. I możemy właśnie rzut ukośny jest złożeniem ruchu jednostajnego w kierunku poziomym. Dlaczego jednostajnego? Bo już po wyrzuceniu, jeżeli pomijamy opory ruchu, to w kierunku poziomym nie działa żadna siła. Jedyna siła, jaka wtedy będzie działała, to jest siła grawitacji skierowana pionowo do dołu, którą przybliżamy ciężarem m razy g, więc w kierunku poziomym żadna siła nie działa, więc nie ma żadnej przyczyny, która by powodowała zmianę wartości prędkości w kierunku poziomym. Jest natomiast ta przyczyna, która zmienia wartość prędkości w kierunku pionowym, ponieważ właśnie siła wypadkowa działa do dołu, więc wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z siłą wypadkową, zgodnie z drugą zasadą dynamiki. I tak jak poprzednim, wektor przyspieszenia jest skierowany do dołu i tu z boku piszę, że wartość tego wektora równa się przyspieszeniu ziemskiemu, no bo to jest siła wypadkowa przez masę. Siła wypadkowa to jest raz przybliżamy ciężarem, czy m razy g przez m się skraca, g zostaje. No i teraz to ciało wznosi się i właściwie przesuwa się ku poziomym, czyli to jest złożenie ruchu jednostajnego w kierunku poziomym i początkowo ruchu jednostajnie opóźnionego w kierunku pionowym, a potem od tego momentu ruchu jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym. Oś Y kierujemy do góry, oś X w prawo. Czy musieliśmy tak skierować te osie? Nie. Mogliśmy skierować oś X w drugą stronę, oś Y do dołu i czasami w niektórych zadaniach nawet będzie tak, może być tak wygodnie, ale nie komplikujemy sobie życia, więc oś Y do góry kierujemy i oś X w prawo. To ciało uderza o ziemię. Z zasady zachowania energii wiemy, że energia kinetyczna, skoro ciało na końcu jest na tym samym poziomie, to energia kinetyczna, znaczy potencjalna, początkowa i końcowa jest taka sama, więc energia mechaniczna nie mogła ulec do zmiany, bo siła grawitacji jest siłą zachowawczą i nie zmienia energii mechanicznej układu, tylko może powodować przemianę energii kinetycznej potencjalnie odwrotnie. Więc energia kinetyczna końcowa musi być taka sama, czyli wartość prędkości końcowej z pewnością będzie taka sama jak wartość prędkości początkowej. I również z symetrii będzie wynikało, że to ciało, ponieważ ten wektor jest tak samo długi jak ten i znaczy suma tych wektorów musi dać wektor o takiej samej długości jak V0, to będzie wynikało, że kąt, pod jakim to ciało upadnie, będzie równy kątowi, pod jakim zostało wyrzucone. Ale ten kąt, no dobrze, kąt mogę zaznaczyć, niech będzie już to i styczna, kąt też alfa i to kąt alfa. Niech będzie. I to ciało uzyska składową prędkości w kierunku pionowym, tą V
Początkowa prędkość tego ciała w kierunku osi Y, to jest V0Y. Ona w pewnym czasie się zmniejsza aż do zera, to ciało jest w tym miejscu i od tego momentu pojawia się składowa prędkości w kierunku osi przeciwna do osi Y. To jest właśnie ta składowa. No i teraz naszym celem jest napisanie równania tej linii w układzie YX. Zanim to zrobimy, to szybciutko przejdźmy tą część, którą musimy szybko wyrazić te prędkości V0x, V0y, które się pojawią nam w równaniach ruchu dla kierunku poziomego i pionowego poprzez to, co jest podane. Podane jest V0 i kąt alfa. Żeby tym się później nie zajmować, to szybko zróbmy to wcześniej. Tu mamy trójkąt prostokątny, więc ten bok do tego boku, to jest, czy długość tego boku do długości tego V0, to jest cosinus alfa, z tego V0x to jest V0 jest cosinus alfa, a teraz długość tego boku jest taka jak długość V0y, czyli długość tego boku do długości tego boku, czyli V0y do V0, to jest sinus kąta alfa, stąd V0y to jest V0 razy sinus alfa. No i teraz piszemy równanie ruchu. Najpierw dla kierunku poziomego, które jest gdzieś tam na górze, tak też zmieściłem, chociaż tam słabo to jest widoczne, to równanie ruchu, na formę tego równania ruchu. Więc nasze x, teraz pytamy się, czy jaka ma współrzędna położenia początkowego tego naszego ciała względem osi x. Jeżeli my przyjmiemy, że tu jest 0, tak przyjmujemy teraz, no to jest równa 0, czyli x jest równe 0, więc nie ma wyrazu tego pierwszego. Teraz, czy to ciało nasze, czy miało na początku prędkość w kierunku osi x? Bo miało, to było V0x. Więc piszemy tu V0x razy t, to jest V0x razy t. Jaki znak? No to patrzymy, czy nasza prędkość początkowa V0x, czy jest zgodna z osią x, czy przeciwna. Jest zgodna, więc tu będzie znak plus. Czy w tym kierunku poziomym występuje przyspieszenie? Mówiłem wcześniej, że nie. Bo nie działa w tym kierunku żadna siła. Czyli nie ma przyspieszenia w tym kierunku, więc A jest na kierunku poziomego jest równe 0. Nie ma wyrazu tego ostatniego. Pierwsze równanie jest bardzo proste. Teraz równanie ruchu dla kierunku pionowego. Czy to ciało, jaka ma współrzędna położenia tego ciała w kierunku jaka ma współrzędna początkowego położenia tego ciała względem osi do ciała tu. My przyjmiemy, że tu jest 0 na osi Y również, więc współrzędna położenia tu byłoby Y, YB plus minus Y tu VPY, a tu byłoby to A w kierunku osi Y. Ale już tego nie się zajmuje. Czyli to ciało ma współrzędną względem osi Y, ma początkową współrzędną 0, więc to jest 0. Czy ma prędkość w kierunku osi Y na początku? Ma, to jest ta prędkość V0x, czy Y, przepraszam, V0y. Czy ona jest przeciwna, czy zgodna z osią Y? Jest zgodna, więc tu będzie znak plus, więc mamy plus, już nie piszę plus za V0y razy t, ten wyraz. Teraz, czy występuje tu przyspieszenie w kierunku osi Y? Tak, występuje. Jest to, czy ono jest skierowane zgodnie, czy przeciwnie do osi Y? Przeciwnie, więc znak to będzie minus, pojawił się minus. No i teraz wartość tego przyspieszenia jest równa przyspieszeniu ziemskiemu, więc stawiamy tu G. Gdzie G ten kwadrat przez 2. I teraz bierzemy w gramy te dwa równania i naszym celem było znalezienie związku między Y a X. Więc musimy pozbyć, tak wcześniej w rzucie poziomym, tego parametru t, czyli czasu. Najprościej, tak poprzednio z tego wzoru, to t przekształcamy ten wzór, to t to będzie x przez v0x. Tak? Wstawiamy teraz to t zarówno tu, jak i tu. A tu od razu podnosimy do kwadratu. No to tu wstawiamy. W miejsce t wstawiłem tu x przez v0x. W miejsce t wstawiłem też to wreszcie do kwadratu jest x kwadrat przez v0x do kwadratu. Uporządkowałem teraz to wyrażenie, żeby było v0y przez v0x i osobne razy x, to jest to samo praktycznie. Tu też zlikwidowałem piętrowe ułamki, czyli to v0x do kwadratu do mianownika dojdzie tu, jest tu. Wstawiam teraz w miejsce v0y, v0x, tu i tu. Te wielkości. No bo nie mam wydanych V0x, V0y, tu mam V0 kąt alfa. Wstawiłem. Tu się skraca V0, tu się nic nie skraca.
zamiast musiałem to v0x do kwadratu podnieść, czyli musiałem o to podnieść do kwadratu, czyli v0 kwadrat, cosinus kwadratu, tego tu mamy, tak? I teraz skraca nam się do v0, to już nie ma tego v0 na porządku, ten drugi wyraz się nie zmieni. I biorę bramkę, to jest równanie tej linii obrazującej tor ciała wyrzuconego, znaczy które porusza się, wyrzucony pod pewnym kątem zewnętrznym, czyli wrzucił kośną, równanie tego toru w układzie yx jest takie. Widzimy, że to jest minus x kwadrat, czyli jest to odwrócona parabola. I teraz właśnie, no, ten wzór jest dość skomplikowany, ale jak ktoś nauczy się ten wzór wyprowadzać, to zajmie po prostu 2-3 minuty maksymalnie. To od tego momentu wszystkie zadania z rzutu ukośnego, gdzie pytają o miejsce, w którym to ciało wystrzelone pod pewnym kątem uderzy w jakąś przeszkodę, czyli w platformę, w ścianę lub we wzgórze, sprowadzi się do dopisania do tego równania tej przeszkody. Tak jak mówiliśmy, y równa się liczbie, albo x równa się liczbie, lub y równa się tangens kąta beta razy x. I potraktowania układu równań i z tego układu obliczamy współrzędne punktu przecięcia się tych dwóch linii. Czasami pojawia się funkcja kwadratowa, czasami taka funkcja kwadratowa, gdzie nie ma tego wyrazu w pierwszej potędze, to dość łatwo się oblicza. Czasami nie ma tego wyrazu wolnego, więc też się wyłącza przed nami, zaraz to przecież za chwilę zobaczymy tą wersję. Wyłącza się jedno x przed nawias i ten x równa się 0 lub ten nawias jest równy 0, lub niestety są zadania te trudniejsze, gdzie pojawia się wszystkie te 3 wyrazy występują, czyli gdzie x jest do kwadratu, x pierwszej potędze i wyraz wolny, tam trzeba liczyć deltę i pierwiastki. Jeden pierwiastek odrzucany, bo jest ten pierwiastek, gdzie te linie się przycinają tam gdzieś z tej strony, tak, bo jakieś linia gdzieś byłaby tam kośna, to one by się tajnie, jak się dalej gdzieś przycięłały, to będzie ten pierwiastek mniejszy, wtedy odrzucamy. No i spróbujmy właśnie wykorzystać to równanie, na przykład do czego? Załóżmy, że naszą przeszkodą jest Ziemia. No właśnie to. No to równanie tej przeszkody to jest równanie linii równoległej do osi x, właśnie to równanie osi x. Już mówiliśmy, to jest y równa się 0. Czyli y równa się 0 to jest nic innego, tylko równanie tej osi x. I jeżeli my założymy, że ta przeszkoda właśnie to jest ta powierzchnia Ziemi, czy równanie tej przeszkody z y równa się x, to jak wstawimy teraz w to miejsce 0 i obliczymy wartość x, to obliczymy wartość, znaczy współrzędną x-ową punktu wspólnego między tą linią a naszą osią x. No a to będzie też jeden z tych punktów, to będzie punkt, w którym to ciało uderzyło, czyli ten. To znaczy, że w dwóch miejscach ta linia przecina oś x w tym miejscu i w tym miejscu. Nie dziwimy się, że my uzyskamy z tego równania dwa rozwiązania. Te mniejsze odrzucimy, bo to jest właśnie ten punkt. Znaczy widzimy, że współrzędny tego punktu to jest 0, co powinno tam to wyjść z obliczeń, po prostu sprawdźmy. Więc wstawiamy teraz, wyczuwamy teraz to równanie, dopisujemy do układu równania, to drugie równanie, dość proste, ale to jest równanie. I rozwiązujemy. To y tu wstawiamy 0, wstawiliśmy, czyli to się równa 0, to ja tu napisałem. I właśnie, czy trzeba obliczać deltę? Nie trzeba, ponieważ nie ma tu wyrazu wolnego. To jest inny sposób. Można wyłączyć x przed nawias, wyłączyłem. Mam x razy, tu z tego zostanie sinus przez cosinus, a z tego zostanie gx bez tego kwadratu przez 2v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa. Potem zostało. I teraz, kiedy to jest równe 0? No kiedy iloczyn jest równe 0? Gdy x jest równe 0 i to uzyskujemy tą odpowiedź, czyli że to jest ten punkt, ale to jest punkt, z którego wyrzuciliśmy, bo to nie jest punkt, w którym to ciało uderzyło o ziemię. No więc to drugie rozwiązanie będzie współrzędną tego punktu, w którym nasze ciało uderzyło o ziemię, tak? No, czyli to musi być równe 0. No to, czyli albo x równa się 0, albo to nas nie interesuje, albo ten nawias jest równy 0. No to przenoszę teraz ten wyraz na prawą stronę
i przekształcam, czy chcę x obliczyć, no to dzielę przez g, mnożę przez, przez to, czy to przechodzi do licznika, g do mianownika i kwadrat kosinusa zgadza się z kosinusem, zostaje nam takie wyrażenie, a jeszcze bym tą dwójkę umieścił tu za v0 kwadrat, bo wtedy wiemy, że 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa to jest sinus 2 alfa. I widzimy, że uzyskaliśmy wzór, który powinniście znać, to jest wzór na zasięg rzutową, bo co liczyliśmy? Wartość współrzędnej położenia tego punktu. Jeżeli tu jest to x nasze obliczone, a tu jest 0, to odtąd dotąd ta odległość to jest równa temu x-owi, a ta odległość jest nic innego, tylko zasięg rzutu. Czyli obniżyliśmy zasięg rzutu, a gdyby ta przeszkoda była na przykład, przeszkoda była też płaska, wyżej, równa jakiś h, gdzie h jest dodatnie, no to byśmy napisali, że w tym miejscu, że y równa się h, tu wstawili h, no i wtedy właśnie, jeżeli ta przeszkoda nie jest osią na poziomie osi x, tylko jest wyżej lub niżej, to y będzie wyrażone też liczbą, jeżeli to będzie taka platforma, to y będzie liczbą dodatnią ujemną, no to jak wstawimy teraz to w tym miejscu liczbę dodatnią ujemną, to i przeniesiemy wszystkie wyrazy na jedną stronę, to wystawiamy wszystkie 3 wyrazy. Wyraz, gdzie jest x do drugiej potęgi, wyraz, gdzie x jest w pierwszej potędze, wyraz wolny i wtedy niestety obliczamy pierwiastek deltę, pierwiastek równania i ten mniejszy pierwiastek odrzucamy, bo to jest to przecięcie się z tamtej strony i ten drugi pierwiastek idziemy zrozumiany. I ja planowałem jeszcze tu rozwiązać właśnie zadanie tam, gdzie tą deltę obliczamy, ale teraz musiał wychodzić i potem wyjeżdżam jeszcze stąd tamtego miasta. Ale też pomyślałem, że rozwiązanie zadania takiego, gdzie to ciało uderza w platformę, która jest nawet tam poniżej tej wysokości, czy ta platforma jest tu poniżej gdzieś, możecie znaleźć właśnie na playliście z kinematyki, więc wystarczy kliknąć na nazwę kanału Fizyka Liceum, potem na playlisty, wybrać sobie kinematykę i tam jest szczegółowo rozwiązane, też jest wszystko, co teraz ja robiłem, tylko w tej innej formie, takiej prostszej, możecie tego wysłuchać. Są zadania rozwiązane z wykorzystaniem właśnie takie dość trudne, naturalne, gdzie deltę liczymy pierwiastki, właśnie z wykorzystaniem tego równania, tego równania toru w rzucie ukośnym, ale również równania toru w rzucie poziomym. Warto nauczyć się szybko wyprowadzać ten wzór. To jest jeden wzór i troszkę czasu zajmuje, kilka minut, ale już następnym razem to już będziecie, tak się sama ręka będzie to robiła. Jak już ten wzór znacie, wszystkie zadania tego typu, jak mówiłem, w których pytamy o miejsce uderzenia ciała o przeszkodę, sprowadzają się do dopisania do tego równania tej przeszkody, czyli albo y równa się jakieś b, albo x równa się b, albo y równa się tangens beta razy x, jeżeli to jest linia, takie wzgórze. I układ równań. I czasami da się, tak jak w tym przypadku, obliczyć bez obliczenia delty, ale w tych trudniejszych zadaniach raczej tą deltę trzeba mieć obliczać, ale dla ucznia, który z tej natury z matematyki musi zdawać, obliczanie delty to jest właściwie jazda obowiązkowa. Tak? Więc w takim razie zachęcam do tego, żeby kliknąć na nazwę kanału, potem na playlisty, odnaleźć tam są tematy w kolejności, jakie było to wprowadzane. Tam jest również jeszcze raz ta teoria i dalej są najtrudniejsze zadania ze zbiorów nowej ery rozwiązań, również z takich zadań maturalnych z matur próbnych lub z matur takich, które się już odbyły wcześniej. No to w takim razie, no jeszcze bym bardzo prosił, że jeżeli ktoś uważa, że w jakiś sposób pomogłem i ta osoba ma kanał na YouTube, to bym prosił o subskrybowanie kanału, to mi pomoże zachęci mnie do dalszej pracy, ale mówię, czy tak, czy nie, no to ja z przyjemnością to robię, w razie, że to samo będę wykorzystywał, a jak komuś pomogę, będzie jeszcze lepiej. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.